Witajcie! Zastosowanie funkcji Out, podobnie jak w przypadku reguły 1 minuty, spotyka się z wieloma różnymi interpretacjami kierowców. W tym filmie postaram się wytłumaczyć, jak prawidłowo korzystać z trybu poza zakresem i dla jakich okoliczności jest on zarezerwowany. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Rozporządzenie WE 561/2006, o którym tak dużo mówiłem przy okazji czasu pracy kierowców, ma zastosowanie do przewozu drogowego. Czytamy o tym w artykule 2. Co to oznacza? Wyjaśnienie jest w dalszej części dokumentu, gdzie rozporządzenie definiuje, czym w jego rozumieniu jest przewóz drogowy. To podróż odbywana w całości lub części po drogach publicznych, a według jednej z adekwatnych ustaw możemy nazwać tak drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Kiedy jedziemy ciągnikiem poza wyżej wymienionymi drogami, zachodzi tak zwany stan szczególny, a jednym z rodzajów takiego stanu jest jazda poza zakresem. W tachografach cyfrowych odzwierciedla ją funkcja Out, z której możemy korzystać wtedy, gdy zjedziemy z drogi publicznej. Do takich miejsc zaliczają się m.in. serwis, parking w bazie Waszej firmy albo parking przy magazynie. To są lokacje, które nie podlegają przepisom rozporządzenia WE 561/2006, czyli tam możemy włączyć funkcję Out. Tutaj mamy tachograf cyfrowy Stoneridge. Jak w większości tego typu urządzeń, bezpośrednio po ruszeniu z włożoną kartą kierowcy zacznie on rejestrować jazdę. Jeśli chcemy wejść w tryb poza zakresem, to musimy to zrobić w trakcie postoju. Tryb Out można uruchomić z włożoną kartą kierowcy, ale jest też możliwość jazdy bez karty. W praktyce oznacza to, że na przykład pracownik serwisu, który będzie podjeżdżał ciągnikiem na kanał, nie musi mieć uprawnień C+E. Teraz pokażę Wam, jak włączyć tryb Out bez włożonej karty kierowcy. Naciskamy OK, żeby wywołać menu. Za pomocą strzałek odszukujemy sobie zakładkę miejsca. Tutaj wybieramy opcję poza zakresem i zatwierdzamy OK. W tym miejscu widzimy, że funkcja Out jest włączona. Teraz na przykład jako mechanik mogę sobie spokojnie podjechać ciągnikiem na kanał, nie dysponując kartą. Niezwykle istotne jest to, by kierowca wyłączył funkcję Out przed wyjazdem na drogę publiczną, bo za jazdę w trybie poza zakresem po drogach grozi 2000 zł mandatu dla kierującego takim pojazdem. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze mandat dla firmy i osoby odpowiedzialnej. Tryb Out możemy dezaktywować ręcznie poprzez menu, ale w tym tachografie poza zasięgiem wyłącza się automatycznie po włożeniu albo wyjęciu karty kierowcy. Co tryb poza zakresem daje kierowcy? W zasadzie niewiele. Jeśli jesteśmy na przykład na parkingu przy magazynie i chcemy podjechać pod dok, to w trybie Out z włożoną kartą zarejestrowana przez tachograf jazda zostanie potraktowana przy ewentualnej kontroli jako praca inna. Na pewno funkcja Out nie umożliwia przerwania odpoczynku dobowego, bo jak już mówiłem w kilku poprzednich odcinkach, odpoczynku przerywać nie wolno. Oczywiście z wyjątkiem zjazdu lub wjazdu na prom lub pociąg, o czym informacje możecie znaleźć na moim kanale na jednym z wcześniejszych filmów. Tryb Out jest najczęściej wykorzystywany przez pracowników serwisu i jak już wspomniałem, dzięki niemu mogą oni jeździć ciągnikiem bez karty. W hipotetycznej sytuacji przyjeżdżamy na bazę naszej firmy, wyjmujemy kartę kierowcy, oddajemy kluczyki w serwisie i jedziemy do domu odpoczywać. W tym czasie mechanik bierze nasz ciągnik i bez karty jeździ nim po bazie. Podjeżdża na kanał, parkuje go i tak dalej. Taka sytuacja to prawidłowe wykorzystanie funkcji Out. Dlaczego? Bo po pierwsze, kierowca nie przerywa odpoczynku, a po drugie, ciągnik przemieszcza się poza drogą publiczną. Ale nawet w takiej sytuacji może być problem z wyjaśnieniem inspektorowi, co tak naprawdę działo się z ciągnikiem i gdzie był wtedy kierowca. Szczególnie, kiedy zapyta o to inspektor za granicą. Dlatego wydaje mi się, że warto sporządzić sobie wydruk zawsze, kiedy ktoś korzysta z trybu Out w samochodzie, w którym później ma jechać w trasę. Tylko musi to być wydruk z pojazdu, nie z karty kierowcy. Tutaj będzie zaznaczone, kiedy ciągnik miał włączoną funkcję Out. Na odwrocie opisujemy, w jakiej sytuacji wykorzystany był tryb poza zakresem. I do tego data oraz podpis. Warto poprosić też o pieczątkę z serwisu. Tak dla uwiarygodnienia. Wiecie, niby nie ma obowiązku robienia takiego wydruku, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Podkreślam, że wykorzystywanie funkcji Out do podjazdów w trakcie odpoczynku jest niedozwolone. Tak samo nie wolno włączać trybu poza zakresem, kiedy na przykład kończy Wam się czas jazdy i braknie Wam pół godziny do bazy.
Niestety to też są działania wbrew przepisom. To w zasadzie tyle. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące funkcji aut, dajcie znać w komentarzach. W miarę możliwości postaram się odpowiedzieć. Dzięki za dzisiaj. A jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka pod filmem i dajcie suba. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.